Jest wyraźna ścieżka. Widzieliśmy duże odciski wychodzące z lasu na otwartą przestrzeń. To chyba idealne miejsce na nocne poszukiwania. Musimy znaleźć tę polanę i je zwabić. Cliff i René poszli na polanę, a Bobo i ja weszliśmy głębiej w las. Podzieliliśmy się, aby zwiększyć szanse na spotkanie z Wielką Stopą. Tu Bobo i Matt. Znaleźliśmy dobre miejsce, gdzie można wydawać okrzyki i nasłuchiwać. To może ja. Dawaj. Proszę bardzo. Niezły jest. Teraz nasłuchujmy. Jeśli czują się niepewnie, raczej nie odpowiedzą. Nic nie widzę. Nasłuchuj. Dobra. Słuchaj. Zagwizdałaś? Nie, ale słyszałam to. Rozmawiajmy tak jak do tej pory. Nie rozumieją co prawda słów, ale odczytują gesty. Istnieje wiele doniesień o tym, że te zwierzęta porozumiewają się za pomocą gwizdnięć, zwłaszcza kiedy są blisko siebie. Twój nos był na 12? Na 11:30. Nie byłem zwrócony idealnie na wprost. Gdy coś usłyszymy, odruchowo pytamy jeden drugiego, słyszałeś to? A wtedy głos milknie. 2 razy słyszałem, jak gwizdże Wielka Stopa. Raz brzmiało to tak, a raz tak. Nie sądzę, żeby to była Wielka Stopa, ale nie znam ptaka, który mógłby tu wydawać takie dźwięki. Możesz przesunąć się trochę w lewo? Usłyszeliśmy gwizdnięcie. Jesteście pewni, że to było gwizdnięcie, a nie śpiew ptaka? To na pewno nie był ptak. Będziemy nasłuchiwać. Teraz zawyję. Słyszałeś? Wycie. I to jakie? Odpowiem mu. Nasze nawoływania odniosły skutek. Cliff usłyszał pogwizdywania i głośne wycie, które było odpowiedzią na nasze okrzyki. Właśnie w ten sposób Sasquatch porozumiewa się z innymi Sasquatchami. Wyją, stukają i gwiżdżą, żeby zorientować się, gdzie kto jest i jaka odległość dzieli ich od siebie. Cicho. To brzmiało jak Wielka Stopa. Na tropie Wielkiej Stopy. Przyjechaliśmy do stanu Waszyngton, by rozwiązać zagadkę zdjęć zrobionych na górze Silver Star. Wskazują one, że okolice tego szczytu zamieszkuje Wielka Stopa. Z pokładu śmigłowca wybraliśmy obszary, na których mamy szansę spotkać te zwierzęta. W lesie usłyszeliśmy wycie. Staramy się znaleźć tego, kto je wydał. Być może wreszcie nasze poszukiwania zakończą się sukcesem. To brzmiało jak Wielka Stopa. Cliff, tu Matt, słyszysz mnie? Słyszeliśmy dziwne wycie. Być może było to wycie Wielkiej Stopy, choć mogły to być kojoty. Gdybyś mógł wydać przeciągłe wycie, może odpowiedzą. Dobra, za 10 sekund.
Stop, powiedz mu, żeby nie wył. Cliff, zaczekaj. Rozumiem. Słychać głosy. Co to było? Już wcześniej słyszeliśmy takie dźwięki w innych miejscach. Brzmi to tak, jakby jacyś ludzie szli przez las i rozmawiali. To bardzo charakterystyczny dźwięk i bardzo dziwny. O cholera! Spróbujmy ustalić, skąd dochodzą. Stworzenie o miękkich stopach nie zostawi tu wyraźnych śladów. Nie, ale miejsce jest dobre. Widzisz ten mech? Lubią na takim spać. Lepsze to niż zimna ziemia. Moszczą się w mchu jak w puchowej pościeli. Usłyszałem głosy. To nie były głosy nikogo z nas. Te zwierzęta chodzą po lesie, wydając pomruki, które z daleka brzmią jak rozmowa. To brzmiało jak słowa. Chciałbym o tym porozmawiać. Spotkajmy się przy wozie. Słyszeliśmy głębokie głosy, jakby ktoś prowadził rozmowę. Słyszałem podobne w Redwoods i w innych miejscach. Myślałem, że to ludzkie głosy. Wyraźnie dochodziły z głębi lasu, choć nikogo tam nie było. Cliff, miałeś rację co do tej okolicy. Tutaj prawdopodobnie można spotkać Wielką Stopę, bo jest tu mnóstwo zwierząt, a las jest ogromny. Ale całego nie przeszukamy. Trzeba pogadać z mieszkańcami. Zwołajmy zebranie. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie. Niech miejscowi powiedzą nam, gdzie szukać. Może jutro. W takich małych miasteczkach wieści szybko się rozchodzą. Na dziś koniec. Chodźmy się ogrzać. Sprawdźmy doniesienia z Hawaju. Odtworzenie sytuacji z góry Silver Star i nocna wyprawa do pobliskiego lasu przekonały nas, że warto prowadzić tu poszukiwania. Chcieliśmy zgromadzić więcej wskazówek. Zwołaliśmy więc zebranie mieszkańców w ratuszu miasteczka Yakol. Miejscowość leży na obrzeżach lasów państwowych imienia Gifforda Pinchota. Jeśli żyje w niej Wielka Stopa, to mieszkańcy Yakol muszą coś o tym wiedzieć. Mamy nadzieję, że opowiedzą nam o swoich spotkaniach z Wielką Stopą i wskażą miejsca, w których do nich doszło. Nazywam się Matt Moneymaker, jestem szefem organizacji poszukiwaczy Wielkiej Stopy. Temat na pewno jest Wam znany. Zwierzęta te widywane były od stuleci, zwłaszcza w tym rejonie kraju. Przyjechaliśmy do stanu Waszyngton, bo zainteresowały nas zdjęcia zrobione na szczycie Silver Star. Jeśli ktoś widział tajemnicze stworzenia lub ich ślady, proszę podnieść rękę. Jechałem drogą koło cmentarza. Zauważyłem przed sobą coś dziwnego. Było już ciemno. Stworzenie było wyprostowane, miało ponad 2 metry wzrostu. Nie przypominało żadnego ze zwierząt spotykanych w lasach. Nagle usłyszałem bardzo głośny, przeszywający ryk. Był ogromny, miał ze 2,5 metra wzrostu. Przechodził jakieś 30 metrów od nas. Tak się przeraziłem, że całą noc nie spałem. Poczułem, że za mną ktoś jest. Uszliśmy może 400 metrów i usłyszeliśmy gardłowe warczenie. Kiedy wracaliśmy, coś za nami szło. Po wysłuchaniu licznych relacji nanieśliśmy miejsca tych spotkań na mapę. Najbardziej zaintrygowały nas historie Casey'a i Shane'a, którzy twierdzili, że coś wypłoszyło ich z lasu. Ryana, który widział, jak Wielka Stopa przechodzi przez drogę, oraz Jamesa, który widział Wielką Stopę podczas wyprawy na ryby.
Ryan jechał samochodem i zauważył coś dziwnego. Jakaś postać zaledwie 2 susami przeskoczyła całą drogę. Razem z Bobo jedziemy na spotkanie z Ryanem i Mattem Harrisami. Ryan widział Sasquatcha przechodzącego przez drogę koło cmentarza. Powiesz nam, co widziałeś? Jasne, ta droga biegnie koło naszej posesji. Często sprawdzamy, czy w pobliżu nie kręci się nikt podejrzany. Dojechałem do zakrętu i po prawej stronie zauważyłem coś dziwnego. Coś, czego nigdy wcześniej w tym miejscu nie było. Zatrzymałem samochód, włączyłem długie światła i przez kilka sekund patrzyłem. To coś poruszyło się, a następnie zrobiło wielki krok na środek drogi. Jeszcze jeden krok i było po drugiej stronie. To było duże, dwunożne stworzenie. Miało szaro-brązową sierść i jakieś 2,5 metra wzrostu. Znam wszystkie zwierzęta zamieszkujące te lasy. Widziałem niedźwiedzie i pumy. Ale żadne zwierzę nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Byłem przerażony. Włosy mi się zjeżyły, serce mi waliło i całe drżało. Kiedy doszedłem do siebie, zacząłem się zastanawiać, co to było. Czy twoim zdaniem mógł to być człowiek w kostiumie? A po co wysoki facet w kostiumie miałby włóczyć się w okolicy mojego domu o 10 wieczorem? Racja. Wróćmy w miejsce, gdzie stało twoje auto. Zrobimy test porównawczy. Poszedłem dokładnie tam, gdzie Ryan widział to dziwne zwierzę. Pomyślałem, że też mógłbym pokonać tę wąziutką drogę 2 krokami. Ustawił mnie na linii drzew. Zwierzę wyszło z boku, zrobiło wielki krok, potem drugi i zniknęło z pola widzenia. Spróbuj, Bobo. Nie, chyba nie jest w formie. Potrzebowałem 3 długich skoków, żeby przedostać się na drugą stronę. To zwierzę przeszło 2 krokami. Chciałabym zmierzyć krok Bobo i sprawdzić, co oznacza w praktyce ta różnica jednego kroku. Chciałam zmierzyć, jak długi musiał być krok tego zwierzęcia. Gdzie stałeś? Tutaj. Pierwszy krok zrobił gdzieś tutaj. 2,70 m. To nie mógł być człowiek. Kolejny krok i był poza drogą. Zrobił to bez najmniejszego wysiłku. Uderza mnie, że człowiek twojego wzrostu musi naprawdę się wysilić, żeby przeskoczyć na drugą stronę 3 susami. Po zmierzeniu widać, jak długi był krok tego zwierzęcia. To nie mógł być człowiek. Jestem o tym przekonany. Gdyby to był człowiek w kostiumie, musiałby być naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Dokładnie. Ona nie umie ci powiedzieć, ale ja umiem. Widziałeś Wielką Stopę? Chyba tak. Innego wytłumaczenia nie ma. Kolejna relacja pochodziła od Casey'a i Shane'a. Twierdzą, że mieli do czynienia z Wielką Stopą podczas polowania. Cliff i ja mamy się z nimi spotkać w lesie za miastem, zaledwie 5 kilometrów od cmentarza, gdzie pojechali René i Bobo. Najpierw słyszeliśmy dziwne głosy. Co jakiś czas słychać było trzask gałęzi.